No i kto mi powie, co to jest? To jest mgła? Czy to jest dym? Nie no, nie śmierdzi dymem. Dzień dobry. Wiem, że dobrowolne opuszczanie takiego miejsca to szczyt masochizmu. Jeszcze przy takiej pogodzie. Ale niestety za dzień lub dwa pogoda ma się bardzo poważnie chyba zmienić i będzie zimno, deszczowo. Dziś, tak jak już wczoraj mówiłem, kawałek pętli tej podhalańskiej, dokończę pętlę i wracam do domu. Jeżeli będzie coś fajnego po drodze, to na pewno się zatrzymam i pokażę. Miłego dnia i do zobaczenia w Kaliszu. Ciężko się rozstawać z takim miejscem. Pięknie. Piękny wschód, piękny zachód słońca. Przepięknie wtedy słońce rysuje te granie. Pięknie. No ale cóż, co zrobić? Trzeba jechać. Bardzo polecam Głodówkę jako punkt wypadowy i dla piechurów, którzy trekkingują sobie po Tatrach, no i dla motocyklistów, którzy chcieliby przyjechać, przenocować sobie w fajnych warunkach, niedrogo, dobrze zjeść, a jednocześnie wyskakiwać sobie na jakieś fajne rundki wokół Tatr, czy tutaj po Podhalu. Bardzo zacne miejsce. Dzień dobry.
Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że ta droga to wykończenie, to dokończenie pętli może nawet nie tyle spodziewałem się, co tak sobie włożyłem do głowy, że no tak, to jest tylko dokończenie tej pętli podhalańskiej, więc jak dokończenie, to tak w sumie takie resztki. No ale oczywiście nie pomyślałem, że Adrian, który tę trasę wytyczył, narysował, zaproponował, że raczej nie należy chyba do ludzi, którzy lubią się nudzić na końcu. Więc to, co dla mnie jest końcem tej trasy, dla niego chyba niekoniecznie, bo on zrobił to jako pętlę. Chyba dla niego to jest nawet początek trasy. Mega czadowy fragment, mega czadowy, takimi bardzo wąskimi drogami, które nawet są niedostępne zimą, bo są tak strome, wąskie i zawsze zaśnieżone. No i służby odśnieżające nie zajmują się tymi drogami, więc zimą tam nie wiedzieć. Polecam w całości tę trasę. Też mnóstwo zakrętów, bardzo strome podjazdy, zjazdy, 20% kąt nachylenia. No to jest sporo. Skorzystajcie. Tutaj kieruję się do motocyklistów. Skorzystajcie z tej drogi. No ale w sumie rowerzyści, w sumie dla rowerzystów to też jest świetna trasa, ale pewnie zdrowy wycior. Ciche. No, cały czas widać Tatry. Z Giewontem tutaj fragmencik. No to na Czarny Dunajec. No, to jeszcze raz polecam. Skorzystajcie. No i kto mi powie, co to jest? To jest mgła? Czy to jest dym? Nie no, nie śmierdzi dymem. Czyli mgła. Nie no, tutaj całkiem poważna jest ta mgła. Przy tej mgle temperatura spadła do 10 stopni. Babiegórski Park Narodowy, 30 km. Wow. No. Nieźle tutaj jest. Tu jest ten skansen. Architektura drewniana. Przełęcz krowiarki. Kamera mi się niestety nie włączyła. No i teraz zjazd. Właśnie przed chwilą zamknąłem tę pętlę podhalańską. Jestem w Makowie Podhalańskim, tutaj gdzie pierwszego dnia się zatrzymałem, ponieważ stąd jechałem prosto, a teraz przyjechałem z tamtej strony, czyli od południa. Przyjechałem od południa przez Zawoje.
Tak, jechałem. Teraz kieruję się już do domu, do Kalisza. Drogą, zobaczymy jaką. Wybrałem sobie taką omijającą, tak jak w tę stronę, żeby omijał drogi płatne, czy tam autostrady. No. Wyprawa krótka, acz treściwa. Ta pętla podhalańska, petarda. No i wczorajsza Słowacja. Czad przeczadowy. No. Myślę, że jak będę następnym razem w Zakopanem albo właśnie w okolicach tutaj, to też te pętle w ramach treningu warto jest zrobić. Oczywiście też przejrzę sobie inne trasy dostępne w internecie, albo nawet spróbuję. Chociaż nie, no spróbowałbym sam stworzyć sobie taką trasę, no ale ja nie znam tych terenów. Ktoś, kto tutaj mieszka i ktoś, kto jeździ w ogóle, ktoś, kto jeździ wokół komina, czyli nie wiem, koło domu, to praktycznie mieszkając tutaj, no to jazda wkoło komina może być niesamowicie ekscytującą przygodą, całodniową nawet. No więc ktoś tutaj mieszka, ma obeznane pewne drogi i te główne, a zwłaszcza te boczne, te, po których raczej nawigacja by nie poprowadziła. Znaczy możliwe, że są takie urządzenia nawigacyjne, które wybierają, chyba Garmin ma coś takiego, że wybiera takie boczne, można mu ustawić. W moim TomTomie też niby jest planowanie trasy z opcją ekscytująca trasa i można sobie wybrać ilość przewyższeń, ilość zakrętów, może nie ilość dokładnie w sensie ilościowym, ale można mu ustawić, żeby pod względem zakrętów była średnia albo hardkorowa. No i on gdzieś tam sobie zaprojektuje to, no ale są na tych trasach adrianowych są takie drogi, które są drogami gruntowymi. No i TomTom chyba niekoniecznie je uwzględnia. Niby jest opcja omijania dróg gruntowych albo nie omijania, ale chyba TomTom nie robi. Nie jest zbyt skory ten algorytm, żeby wybierać drogi gruntowe. Do tego są chyba inne nawigacje, typowo terenowe. I jeśli bym się już nie połączył, to dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobały Wam się te 3 odcinki. Nie będę namawiał, żebyście subskrybowali czy lajkowali. No, jeśli Wam się będzie podobało i będziecie chcieli to oglądać, no to zrobicie, ale a jeśli nie, to nie. Absolutnie bez spiny. Zrobicie, co będziecie chcieli. Ale mam nadzieję, że Wam się to spodoba i będzie to dla Was przydatne, że przy planowaniu Waszych tras, albo nie wiem, zobaczycie mniej więcej jak te trasy wyglądały. Oczywiście udostępnię też ślady. Aha, no nie wiem, czy już wspominałem, ale też pojawi się film rozkminkowy. Chyba wspominałem, ale jeszcze raz powiem. Pojawi się film rozkminkowy. Jeśli już się pojawił, to pewnie będzie tutaj. Rozkminka na temat samotnych podróży motocyklowych, czyli czego się można bać, bo to jest najczęstszy powód tego, że ludzie nie decydują się na to, aby jechać samemu w podróż, czy to krótką, czy długą. Ja wybrałem
Ja jestem zdecydowany jeździć samemu. Bardzo lubię ludzi, bardzo lubię. Lubię indywidualności ludzi, bardzo lubię z ludźmi rozmawiać. Ale wiecie, jak się jedzie w większej grupie, to już jest tłum, to już jest zbiór ludzi. O różnych temperamentach, różnych poglądach, przekonaniach. Jeden chce już jechać, a drugi jeszcze chce zjeść śniadanie, a ten chce się zatrzymać, zapalić papierosa. No i to czasem może wprowadzać jakieś sytuacje stresowe. Nie mówię, że musi, ale może i nie każdy będzie chciał. Nie każdy będzie chciał sobie mącić tę swoją podróż właśnie takimi sytuacjami. Dlatego ja wybieram podróże samotne i dobrze mi z tym. Mogę sobie pogadać sam do siebie. W sumie nie do siebie, do Was. Mówię do Was teraz. Ale przede wszystkim mam pełną wolność. Całkowitą wolność tego, gdzie jadę, kiedy jadę, gdzie śpię, o której. No. I wszystko to. Dobra. To na razie. Do zobaczenia w drodze. Pa.